Zimą, kiedy przychodzę zmarznięta z podwórka, czasami zdarza mi się, że chcę zjeść coś słodkiego do ciepłej herbaty, ale jednocześnie nie chcę jeść ani gotowych słodyczy ze sklepu, ani stać godzinę w kuchni i przygotowywać te ciastka, bo wtedy ta cała chęć na ciastka by mi przeszła. Dlatego właśnie bardzo często sięgam po ten przepis na pieguski z czekoladą i żurawiną. Ten przepis jakiś czas temu znalazł mój narzeczony, trochę go udoskonaliliśmy i teraz wychodzą naprawdę super. I dzisiaj pokażę Wam, jak ja je robię, że wychodzą kruche i smaczne. Do miski dodajemy 120 g miękkiego masła w temperaturze pokojowej. Do masła dodaję 40 g cukru drobnego, 1 łyżkę cukru waniliowego, szczyptę soli i ucieram mikserem przez około 2 minuty. Wbijam jedno całe jajko i jeszcze chwilę wszystko razem miksuję. Teraz do miski dodaję jeszcze 200 g mąki pszennej tortowej typ 450. Do tego pół łyżeczki proszku do pieczenia. I jeszcze chwilę będę miksowała to na wolnych obrotach. Ciasto powinno być takie lepkie, tak jak tutaj widzicie. Biorę deskę do krojenia i tabliczkę mlecznej czekolady i byle jak siekam czekoladę dosyć drobno na mniejsze kawałki. Staram się to robić szybko. Nie trzeba się specjalnie starać. I tak posiekaną czekoladę przerzucam do miski. A do tego dodaję jeszcze taką garstkę suszonej żurawiny. Może 1,5 garstki. I wszystko teraz mieszam łyżką, żeby się ładnie wmieszało. Delikatnie, żeby też tej czekolady tam nie rozpuścić. Myślę, że tak wystarczy. Szybka robota. Zaraz będziemy formować ciasteczka, tylko jeszcze przygotujemy blaszkę. I ja to robię tak, że dużą blaszkę smaruję masłem na dnie i później kładę na to ciasteczka. Ja mam blaszkę nierdzewną, którą zrobił mój narzeczony, ale jeśli macie taką zwykłą blachę ze sklepu, możecie wyłożyć ją na przykład papierem do pieczenia. One z reguły są aluminiowe. I teraz najlepiej właśnie w gumowych rękawiczkach bierzemy porcję wielkości orzecha włoskiego. Robimy kulkę. Spłaszczamy. I kładziemy na blaszce. Robimy kulkę. Spłaszczamy. I kładziemy na blaszce. I tak robimy, aż nam się skończy masa. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Między ciastkami trzeba zachować odstępy, bo będą trochę rosły i się trochę rozpływały na boki. Jak pierwszy raz robiliśmy te ciasteczka, to było w nich zdecydowanie więcej cukru. Tak było według przepisu, ale po dodaniu czekolady i żurawiny były bardzo słodkie. Więc zmniejszyliśmy ilość cukru praktycznie o 2/3. I teraz są idealne. Dzięki temu, że w przepisie używamy mąki typ 450, ciasteczka są kruche, a nie twarde. Lepiąc te ciasteczka w rękawiczkach jest zdecydowanie łatwiej, dlatego że tak normalnie do rąk to ciasto się klei, a tutaj od rękawiczek sobie spokojnie odchodzi i nie trzeba się z tym patyczkować. Jak widzicie z tego przepisu wyjdzie Wam około 12 ciasteczek. Zdejmuję już rękawiczki i tak przygotowane ciasteczka wstawiam do piekarnika. Ciasteczka wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół na około 15 minut. Tak prezentują się gotowe ciasteczka po upieczeniu.
Trzeba je teraz będzie przełożyć na kratkę od piekarnika, tak żeby się od spodu nie zaparzyły, bo inaczej będą mokre. I po ostygnięciu będą już gotowe do zjedzenia. I jak ciasteczka ostygną, pokażę Wam, jakie są kruchutkie i jak wyglądają w środku. Tak ciasteczka prezentują się w środku. Są kawałki żurawiny i czekolady. Jeśli chcecie, możecie zastąpić czekoladę mleczną, czekoladą gorzką, wtedy będą mniej słodkie. Możecie też mieszać różne rodzaje czekolad, na przykład gorzką z białą, gorzką, białą i mleczną, co kto lubi. Można zamiast żurawiny dać rodzynki, można dać różne orzechy, urozmaicić sobie te ciasteczka. Także jest to przepis, który możecie pod siebie dopasowywać. No to teraz zobaczymy, czy wyszły smaczne. Chwilę. Są przepyszne, bo są słodkie, ale nie za słodkie, takie idealnie zbalansowane. Są te właśnie kawałki czekolady i żurawiny, które dodają takiego fajnego smaku. No i co najważniejsze, wyszły kruche. Super. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy ciasteczka lubicie robić, kiedy macie ochotę na coś szybkiego i prostego. Chętnie wypróbuję Wasze przepisy. Jeśli przepis się Wam spodobał, to oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych smacznych i prostych przepisów pokazanych krok po kroku. No to co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!